Witajcie telewizowie! Drugiego dnia z Hanoi my się wyprowadzamy. Byliśmy tylko jedną nockę w tym hotelu, a teraz zmieniamy na apartament. Nadchodzą Mariki urodziny jutro, czyli chcemy trochę lepsze miejsce. Też to nie będzie hotel, będzie to apartament, więcej miejsca, tak? Może jakaś imprezka będzie. Były tylko 2 opinie na bookingu. Jesteśmy ciekawi, co to będzie. Zaryzykowaliśmy, Tak, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc trzymajcie kciuki. bo jutro może się napijemy, jak będzie fajny apartament. A teraz mamy raptem 8 minut z naszego hotelu do tego nowego apartamentu. I to też jest charakterystyczny widok dla Hanoi, dla Wietnamu. Ludzie siedzą na chodniku na takich małych taboretach albo na schodach, tak jak tutaj, i zajadają swoje dania. My o śniadaniu pomyślimy, jak zaniesiemy plecaki, ale tutaj popularne bułki. Zgadnijcie szybko, ile my wczoraj zdążyliśmy tych bułek zjeść. 3, 2, 1, tak, po 3 sztuki. Ale to są jakieś większe, wydaje mi się, czy nie? Też Takie mi się tak wydaje. szersze. Tak. Oczywiście taka pusta jest pyszna, ogórek. No, z tym to trzeba się zastanowić czasami, bo nieraz to tutaj takie przeszkody są, ale to są dobre przekąski, dobre bułki. Jak będziecie w Wietnamie, to od razu wjeżdżajcie w takie buły. Tutaj skuterów i motocykli jeździ jeszcze więcej niż w Bangkoku. Zobaczcie, normalna ulica. Jesteśmy już na miejscu. Okazuje się, że tutaj jest jakaś kawiarnia, można też coś zjeść. I przechodzi się do naszego hotelu. To jest bardzo popularne, bo w ostatnim hotelu to przechodziliśmy przez masaż i salon piękności. Jest nasz apartament. Wygląda jak na zdjęciach. Ojej. Piękny, duży, tak. Już nam się podoba. I to za prawie te same pieniądze, Tak. co tam płaciliśmy. Mariusz ma łezkę w oku. Very nice, beautiful Yes. place. Yes. Także patrzcie, wczoraj pranie zrobiliśmy, a dzisiaj byśmy to wszystko za darmożkę zrobili, ale dobra. Jest kuchenka, jest lodówka. One gift I will send for you and your birthday. O, Dobra, thank you. dobra. To na razie kończymy nagrywanko. Posłuchamy, co pan ma do powiedzenia. Po 103 zł wyszło na nockę. Dobra, wracamy. Pan poszedł, dał nam tutaj mnóstwo informacji, także jesteśmy już superancko. Marii urodziny, także myślę, że to będzie fajny czas w tym apartamencie. No, Aż pomyślałem, żeby tu trochę dłużej zostać. tak, Marcin już dopytywał pana, a co, jakbyśmy chcieli dłużej zostać. Ale naprawdę, no jest tu no, nieporównywalnie zresztą i okno, i łazienka, i kuchnia. I to także- wygląda jak na zdjęciach. I tak powinno być, a nie tak jak tam, Tak. że zdjęcia są sprzed 10 lat. No, tam zapłaciliśmy chyba 10 zł mniej, plus jeszcze wczoraj musieliśmy dopłacić te 10 tam, nie, 13 zł za Tak, no dłużej tam wyszło z stanie. 90 parę złotych. No to mówię, prawie te same pieniądze. Ale się cieszę. Chwilę się zrelaksowaliśmy w naszym pokoju i wychodzimy coś zjeść, bo jeszcze jesteśmy bez śniadania. Jesteśmy teraz na słynnych torach w Hanoi, gdzie przejeżdża pociąg. Podobno się spóźniliśmy kilka minut, że niedawno przejechał. Podobno, ale ciekawe, czy pan chce naciągnąć, bo mówisz, że Tak. zawiezie nas w inne miejsce, gdzie jedzie pociąg. Tak, także oni tutaj kombinują też ładnie. Widać, sporo ludzi chodzi i tutaj są takie knajpeczki, kawiarnie. Po jednej i po drugiej stronie i fajne pewnie filmiki. Jak oglądaliście coś z Hanoi, jak pociąg przejeżdża, no to pewnie to było z tej ulicy. Mamy informację, że kolejny pociąg będzie za godzinę o 3:00. Pani nam powiedziała tak z jednej knajpy. No i widzę, że też ludzie tutaj powoli siadają, więc o godzinach, gdzie przejeżdżają te pociągi, to ponoć w tych wszystkich miejscach tutaj nie ma miejsca. Dochodzimy do prawie że końca nie torów, tylko tutaj, gdzie się knajpy kończą. Tutaj właśnie się knajpeczki kończą, tam jest ostatnia, tutaj też jest zejście na drogę. I myślę, że na razie nie będziemy czekać chyba na ten pociąg. Czy masz Też- ochotę teraz? Nie, możemy najpierw iść coś zjeść na mieście. Ja mam ochotę na jakąś bułkę. No, była zawsze dobra. Pani pcha jakiś wózek z ciuchami. No biznes, no jak wiele tutaj, ale nie o tym chciałem teraz powiedzieć. Zobaczcie, co pani ma na plecach. Nie wiem, czy słyszycie, ale to są wiatraki. Pompują powietrze pani cały czas do środka i tam jest chłodno. Tak mi się wydaje, bo ta kurtka jest napompowana. No, jakby wypychało, to ona by była raczej taka przyległa. Dobry system w taką pogodę. Bierzemy sobie jeszcze taką kawę po drodze. To jest trochę inna kawa, bo pan espresso ma już przygotowane. I patrzcie, jest kawa. Tu będzie kawa na miarkę. O, widać, że mocna. Normalnie jak smoła wygląda. Mleczko od razu kondensowane, widzieliście też już wcześniej wlane. To będzie wszystko ubite. To jest kawa na zimno, także spora chochla lodu. I wzięliśmy sobie do tego piankę o smaku tiramisu. No ładnie to zaczyna wyglądać. 30 000 dongów taka kawa, czyli leciutko ponad 4 zł. Dobrze, to ja pierwszy spróbuję tym razem. Thank you. Wietnam kawą stoi, także mam nadzieję, że ta też będzie dobra, że to espresso będzie dobre, bo to w sumie najważniejsza. O kurczę, ale mocne. Ale mocny smak kawy ze słodkim. No, ja uwielbiam kawę z mleczkiem kondensowanym. Wiem, że to nie jest dobre na mój brzuch, ale
Daj Będąc w spróbować. Wietnamie trzeba to spróbować. A jeszcze trzeba ten karmel z góry, bo nie spróbowałem. To też ma swój smak. Tiramisu. Tiramisu. Ona smakuje dla mnie bardzo A daj podobnie jak z wczoraj. góry Więc ja od razu powiedziałam, że to kawa jak tiramisu. to? Ciasto, tak. Lekko słone nawet teraz. Superancko. Dobra, no Bardzo dobra. super. A co jeszcze do kawy, tak ogólnie, nie wiem czy wiecie, że drugim na świecie krajem jest Wietnam, jeżeli chodzi o eksport kawy na całym świecie. Na pierwszym miejscu jest Brazylia, na trzecim Kolumbia. W Brazylii byliśmy, w Kolumbii byliśmy, teraz czas na wietnamską kawę. Wczoraj znaleźliśmy te kanapki i zobaczcie ile ludzi tutaj czeka. Jest kolejka, połowa już zajada, połowa czeka. Jeszcze tam kilka osób za Mariką czeka, żeby dopiero zamówić. Tak wygląda kuchnia, dziewczyny się tutaj szybko uwijają, bułki na ciepło, bułka też już zapakowana. Mari, buła, ładnie zapakowana. Smacznego, ja to zjem sobie coś innego. A widziałem, że mają takie same, podobne danie, co ja chcę iść na takie. Mari się zajada, ja też wziąłem gryza. Powiem wam, że pyszniutka kanapka i na bogato. No, bardzo dobra. Naprawdę Mhm. czuć różnicę między tymi, co jedliśmy wczoraj. Wiedzą jak zrobić tą kanapę. To ja też jeszcze chcę gryza. Widzę, że nawet jest tutaj jakiś ser. Nie tylko jednego! Bagietki wiedzą jak zrobić. Sama bagietka w sobie jest dobra. Mari zjadła swoją bułę, ja tam jej podgryzłem trochę, też mi trochę kurczaka oddała. Bułki naprawdę pyszne, jedne z lepszych już jakie tutaj jedliśmy, więc polecamy tą knajpę jak będziecie w Hanoi. Tylko musicie liczyć się z tym, że będzie kolejka. A ja też widziałem coś na rolce dzisiaj z Wietnamu i ja idę na to danie. To lubię, to jadłem w innych krajach. Mam nadzieję, że będą mieli dostępny ten produkt, bo to jest coś, co bardzo uwielbiam. Tutaj jest tyle knajp poukrywanych, różnych restauracji, kawiarni. Tutaj przede mną kolejna, zobaczcie. Zielony balkon, pięknie. Pewnie ludzie sobie jakąś kawę piją, jest czerwone światło, ale dobra, ja przeskoczę, bo tutaj wszyscy i tak jeżdżą jak chcą. Knajpa na knajpeczce, sklepiki, restauracje, tutaj kolejna mała. I jesteśmy już w miejscu, które ja chciałem. Czy to jest nazwa tej restauracji? Chyba nie, ale to nieważne. Mają boczek. Boczek jadałem w Tajlandii, najczęściej go jadałem w Kambodży. Patrzcie, tam jest dom. Pani po prostu gotuje gdzieś go tam. Wygląda to na chrupiącą skórkę, więc ja biorę sobie taki boczek. Zaraz zobaczymy ile to jest, bo to na kilogramy chyba pani sprzedaje. Tak, widzę, że tutaj coś jest na kilogramy, więc musimy sobie najpierw przetłumaczyć menu, bo menu jest w języku wietnamskim. Biorę sobie 200 gramów takiego boczku. Wszystko już pocięte, zapakowane w liścia z banana. Pani jeszcze dała do tego jakiś ciemny sos. Podejrzewam, że to będzie trochę sojowy, trochę słodki. Płacę 90 000 za 200 gram, to jest jakieś 12 zł. Takiego mięsa na ulicach w Wietnamie to ja się nie spodziewałem. Zobaczcie jaka wielka kula. O, kolega to będzie płacił, nie będę mu przeszkadzał, ale zobaczcie ile mięcha. Ale to nie kurczak, to jest wieprzowina. Policja przyszła, bo tutaj jakaś grubsza afera jest. Pani się tutaj drze. To wygląda jakby Hindusi mieli tutaj sklep i nie płacą pani pieniędzy. Ja to tak rozkminiłem, a pani się drze. Tutaj nawalała nogą cały czas, dopiero otworzyli jak policja przyszła. Nie wiem, czy ona chce ich wyrzucić, czy coś. Chyba na razie sprawa rozwiązana. Policjant gdzieś tam sobie idzie. Chłopaki Hindusi wyszli z tego sklepu, pani ich tutaj pogoniła, ale oni zamknęli, nie ta pani. No dziwna sytuacja. My widujemy sporo Hindusów na ulicach w Wietnamie teraz i tutaj jest restauracja kolejna i tych Hindusów naprawdę tutaj przyjeżdża sporo i oni też lubią swoją kuchnię jak wyjeżdżają, też jak są, że oni jedzą tylko warzywa, więc tutaj na pewno znajdą takie dania. To jest świetne w Hanoi, zobaczcie, ludzie sobie siedzą w barze, no i można było sobie pomyśleć, pewnie na jakąś plażę, ale oni nie, oni sobie po prostu podziwiają skrzyżowanie, ruch drogowy, tutaj na ten budynek, można sobie obserwować jak tutaj życie lokalne płynie. Te grillowane boczki to przypominają takie polskie, ale dosłownie chwilę one się grillują, bo tutaj dość spora temperatura jest. O, i następne świeże boczki, a kolega ma tutaj już ugrillowane. Patrzcie, jak one świetnie wyglądają. Te ulice w Hanoi przenoszą nas trochę w takie stare klimaty. Trochę Chiny, trochę Wietnam, właśnie lata 80., 90. Tutaj widzę, że są jakieś gotowce. Ryby, to wygląda jak jakaś makrela. Są też Marcin, sajgonki. zobacz co tu jest. No widzę, że jest golonka. Ja mam jeszcze ten boczek, którego nie zjadłem, więc no na razie tej golonki to raczej nie będę brał. W tym miejscu są te pyszności, tutaj też niezłe połączenie.
krewetki z boczkiem. Na to wygląda w jakimś słodkim sosie, a pani od razu tutaj ma sklep mięsny i sprzedaje świeżą wieprzowinę. Znalazłem drugie miejsce, gdzie sprzedają te boczki. Tutaj jest trochę taniej, są boczki. Tutaj jest, wygląda to na jakąś polędwiczkę albo szynkę. Jest też kaczka, są spring rollsy, tutaj też coś na głębokim oleju smażone, fryty jakie wielkie, zobaczcie. I tutaj dalej też sklep mięsny. Biorę sobie jeszcze takiego szaszłyka za 15 000 dongów. Ten akurat jest z kurczaka. Wygląda dobrze, jest kurczak cebula, kurczak też jest jakaś papryka, także pewnie będzie gorący. O! Dobry, w lekko słodkim sosie. Pyszne. Kawałek dalej sprzedają, wygląda mi to na całe kurczaki. Patrzcie, one są gotowane. Tutaj są jakieś przepiórki. Na świetną uliczkę trafiliśmy. Tutaj też jakieś gary. No, tu raczej nie będę tego dotykał, bo widać, że te przykrywki są mega gorące. Ale tam też, Marii, jest coś, co lubisz. Sajgonki na świeżo usmażone. Pani tutaj na świeżo robi te sajgonki. Marii, jak nie chcesz z mięsem, to ja spróbuję. Patrzcie, gąbka smaruje to jakimś olejem albo białkiem. To mi się wydaje, białko jest jajka, bo takie gęste, rozbite. Sajgonka, farsz, tam coś jeszcze do środka było. I sajgonka gotowa. Dużo ludzi w Polsce jada sajgonki w wietnamskich barach. Świetna sajgonka, lekko tłusta z zewnątrz, ale w środku fajnie wyczuwalny mięsny smak sajgonki. Naprawdę super sprawa. 10 000, czyli złoty 30. Mariczka idzie na masaż. Chyba się dobrze skończy. Powodzenia, Mari. Dzięki. Wrócisz? O nie wiem, zobaczymy, bo jak mnie pani tutaj przytrzyma, W końcu znalazłem miejsce, gdzie mogę skosztować boczek i napić się wietnamskiego piwa. Chrupiąca skórka, boczek i ten ekstra sos. Proszę bardzo. Te boczki są zawsze dobre. Wasze zdrowie, moi drodzy. Siedzę sobie na tym stołeczku małym i siedzi przy mnie taka pani. Ona tutaj pieniądze zbiera, tutaj mówi, co mają robić. Wygląda jak mama tamtej właścicielki, która tam siedzi i te piwo przynosi. Podpytałem przez translator, bo pani po angielsku, ani po polsku, ani ja po wietnamsku też nie mówimy, więc podpytałem na translatorze, ile ma pani lat. Pani mówi, że 80. Więc pani bardzo dobrze się trzyma, jak na 8 dych. Jednak wróciła po masażu. Ponoć było dobrze, ale nie aż tak dobrze jak mój. a gdzie ty byłeś? No, jak ja robię dla ciebie. A, o to chodzi. Dlatego wróciłem. Myślałam, że jakaś tam pani cię masowała, bo ta, co mnie wzięła, to tak ona wyglądała na inną masażystkę. Jakbyś ty poszedł, to ja nie wiem, co by tam wymasowała. No Maria opowiadała, że aż dreszcze po głowie przychodzą, No. to ja się tylko domyślać mogę, jak ona masuje inną część ciała. Więc jutro ja do niej wracam, Zabierzesz mnie? ale ja z niej skorzystam. Jesteśmy kawałek od centrum i zobaczcie, tutaj też jest sklep mięsny. Wygląda to mięso bardzo świeżo, nieobeschnięte. Kolega teraz kroi na jakieś małe części, ktoś sobie zamówił, to wygląda na kopyto. Tak sobie chodzimy po ulicach Hanoi i powiem wam, że my starych samochodów to tutaj nie widujemy. Patrzcie, jakie bryczki sobie tutaj stoją. Dużo elektryków jeździ. Widać, że w Wietnamie pieniądz się kręci i to dobrze, patrzcie. To nie jest tak, że ja sobie brałem jakiś parking, po prostu takie fury tu jeżdżą, patrzcie. Kolejny elektryk. Tam? Stare auto? No raczej nie. Tutaj patrzcie, kolejny elektryk, tam za nim kolejny elektryk. Także no, powiem wam, jestem trochę zdziwiony, że w Wietnamie takie auta. O, patrzcie, tutaj kolejny. Jest, no, teraz się pokaż. Zobaczcie, jakie kłamczuchy tutaj stoją, bo tu jest wejście na tory, gdzie my byliśmy. Oni mówią, że nie możemy teraz wejść, bo pociąg wjeżdża, Łapali nas za ręce już, tak, coś tak, tam. jak jedynie to tylko do tej knajpy tutaj naprzeciwko, tak, bo no kłamczuchy takie, pamiętajcie, że oni tutaj stoją i kłamią. I ona nawet nas zatrzymała, tutaj stanęła, złapała się tych barierek, mówi, że nas nie puści, nie? No to pamiętajcie, że oni kłamią. Możecie tam ich nawet przepchać, bo musieliśmy ją przepchać. Okej, ciao. Tam krzyczy, że pociąg jedzie, żeby już nie wchodzić, bo zaraz nas przejedzie, a tutaj dalej ludzie siedzą na torach. Fuck, jeszcze na końcu mówi fuck you. Tak, ale to była hamowa, po prostu Tak. czegoś takiego ja się nie spodziewałam. Gdzieś czytałam o tym, ale że to jest aż tak chamskie, Tak. to nie. Jeszcze pani mnie tutaj za ręce złapała, że nie, już nigdzie nie idziesz, a później tylko do mojego sklepu możesz wejść. Nie no. Tragedia. Jeszcze gwizdał tym gwizdkiem, więc jakbyście, znaczy można się Żebyście tak. wystraszyć i że nie, że już pociąg, że stop. Ale numer. Tak, pamiętajcie, że tak, oni jakby nie mają tutaj nic do tego, żebyście tutaj mogli wejść albo wyjść. Po prostu wszyscy mogą sobie wejść. O, O. tu jest inne wejście i jakby nikogo nie ma.
Tutaj są jakby dwie części tych torów. Tutaj ten samochód przejedzie szybko, czarny, to zaraz wam pokażę. Tam jest ta jedna, stamtąd szliśmy. Tutaj jest droga, przejeżdżacie sobie i jest druga część. Tutaj też są knajpy. Tu to wygląda trochę spokojniej i mniej ludzi. Tam chyba jest bardziej popularnie i większe knajpeczki tam są. Chociaż tutaj też są fajne, jak spojrzycie na górę, bo jak ten pociąg jedzie, bo ten pociąg też wcale nie jest niski, więc możecie go oglądać albo z tego poziomu, albo właśnie tutaj z poziomu tych stolików. Podpytaliśmy i pociąg ponoć będzie za godzinę, ale też tutaj zobaczcie, ile jest jeszcze miejsca. Ale pewnie jak będzie taka godzina, że będzie 10 minut do odjazdu, przyjazdu pociągu, no to te stoliki tutaj się pozajmują. I dochodzimy do drugiej drogi, tam dalej jak widzicie już nie ma żadnych knajpeczek, tam po prostu jest miasto i ten pociąg przejeżdża przez miasto, a tutaj jest ta strona, z której przyszliśmy. Marika nie kończy tego dnia tylko na masażu, jeszcze zrobi sobie paznokcie. Jak szaleć, to szaleć. Dokładnie, Mari tam gdzieś ściąga jakieś stare rzeczy plus kolor, tak? Dobrze zrozumiałem? Dokładnie tak. I jeden chyba muszę przedłużyć, bo mi się złamał. Normalnie nie przedłużam paznokcie, ale siła wyższa. Jutro Aniu? urodziny muszą być Nie ładne. patrz, no właśnie. Dobra, to ja lecę. Powodzonka. No. Baw się dobrze, Ty ja również. też będę się bawił. Gdzie był ten masaż? Podaślij mi pineskę, dobra? Pa. To tutaj obok siadaj. Kup sobie Pa, piwko pa. i tutaj Pa. zapraszam. Pineskę mi wyślij. Mari tam się relaksuje, a ja lecę sam w miacho. Kurczę, powiem wam, że sporo tu się dzieje. Tu jest kolejna knajpa, gdzie jest kolejka. Ludzie czekają na wejście, musi być dobrze. Zaraz luknę, może uda mi się zobaczyć, co oni tutaj robią. Aha, robią takie placki zawijane z różnymi rzeczami, widzicie? I wszystko jasne, widzicie co tu jest? Michelin w 2024. Jak powiem, że to jest 10. knajpa hinduska, jaką widzę, to myślę, że zaniżyłem sporo tych knajp. Mówię wam, Hindusi atakują Wietnam i to ładnie. Zresztą z Tajlandią jest to samo. Kupiłem sobie piwo w takim lokalnym sklepie. Tu widzicie, lodówa, tam jest kilka rodzajów piwa i się pytam, czy mogę tutaj na chodniku pić, bo ogólnie na chodniku nie można pić, jest zakaz. Pan mówi, zostań tutaj w tym kawałku, więc tutaj mogę siedzieć, tu jest moje krzesełko. Mari już skończyła i idzie w stronę centrum i wysłałem jej pineskę w to miejsce. Myślę, że będzie zadowolona, choć nie wiem, czy ma siły na jakieś zakupy, ale tutaj po prostu jest wszystko. Mam na myśli jakieś pierdółki związane z podróżami, z zakupami. Pełno sklepów, po jednej stronie są sklepy, a po drugiej są bazary, które się otwierają dopiero wieczorem. Ale numer grająca śmieciarka. Mówiłem, że Marii się spodoba ten market, aczkolwiek przeszliśmy kawałek i to jest ciągle to samo. W sensie ciuchów, butów, mnóstwo. Ale cenowo wypada to całkiem nieźle. Całkiem dobrze. Choć słyszeliśmy, że jest jeszcze gdzieś tam za bardziej dalej jakiś market, nie hala, tak? I Znaczy jest market, hala, tak w sensie duża, No. ale już jest zamknięta, ale że jest taniej niż tu, bo tutaj dla turystów bardziej. choć wydaje mi się, wcześniej widziałam, pani mi mówiła za 400 taką koszulkę, co tutaj są za 180, więc i tak wydają mi się dobre ceny. Tak nas zmęczyły te zakupy, że idziemy teraz tyłem po prostu, bo tam się wszystko dzieje. Tam są turyści, tam są ludzie, a my tutaj z tyłu, żeby już nic nie oglądać za wiele. Tak, bo już I idziemy, szybko bo na jedzenie. dużo fajnych rzeczy, ale to nie dzisiaj czas na takie kupowanie. Szukamy teraz z Marii coś do jedzenia. Tutaj są jakieś knajpy, są owoce morza, są muszle, są krewetki. Krewetki widać, że już ugotowane kraby. Są też muszle. Są też żywe kraby. Ten Wietnam trochę nam przypomina Kambodżę i też Laos. Też takie miejsca były, też takie stoliki. Także superancko, my lubimy takie klimaty. Chodziliśmy koło tego kebaba dzisiaj i w końcu spróbujemy wieprzowina. Także sprawdzimy, jakie są kebaby w Wietnamie. Zamówiliśmy sobie taką bułkę jak w Polsce. Pokaż pani na chwilę, pokaż pani na chwilę, tylko trochę. Patrzcie, taka, ona będzie zapieczona. Do tego będą też fryty, także super opcja. Pani już nałożyła surówki, do tego sos, dość sporo, mięso. Widziałem, mięsa pani nie daje aż tak dużo. Tak do posmakowania bardziej. Mari pierwsza się wgryza, ja już spróbowałem mięsa, dobre mięso, wieprzowina. Jak kompozycja, całość wygląda naprawdę fajnie. Aha. Powiedzieliśmy pani, żeby dołożyła mięsa za złotówkę, nie, 15 zł 50, tam do 50 000 powiedzieliśmy pani, żeby dołożyła mięsa. Moja droga, wiem, że lubisz kebaby i jadasz w Polsce, ale no nie możesz takiej popeliny tutaj odwalać, nie możesz sobie ugryźć z jednej strony. Kebaba trzeba gryźć tak, żeby to wszystko się trzymało, bo to się rozjedzie. Tam za dużo tego było, na dodatku. Sałata tu w ogóle jest niepotrzebna do tego kebaba. To ja mogę zjeść. To ma, bo to w takim stylu kebaba niepotrzebna ta sałata.
Daj. O, miam, miam. Jeszcze z sosikiem. Oj, mięsko się trafiło. Tak, tak, ja to muszę wyrównać teraz. Sama była. Ale dobry, kurde, smakuje mi już od razu. Same sosy też są dobre. Jak nie byłam przekonana, to przekonał mnie. Tak, a 50 000 to jest niecałe 7 zł, taki kebab. Ale kurczę, soczysty. Dobry kebab, dobra inwestycja, Maria. Dzisiaj kulinarnie jesteśmy w Wietnamie i w Turcji. Co tu się wydarzyło? Miłośniczka kebabów z Niemiec postanowiła, że bierzemy jeszcze drugiego, taki dobry. Naprawdę dobry. A pamiętasz te kebaby w Bangkoku, co ja tutaj wspomniałem, że w Bangkoku to takie średniawki przecież, tak. Oj, I takie suchary i to w ogóle słabizna, No. a tutaj naprawdę dobry kebab. I tak samo to wszystko przy ulicy, tam każdy to przechodzi, hucha, nie wiem i tak dalej, a tutaj to pani ma wszystko tak fajnie osłonięte, że nikt tam nie zagląda, nie wkłada nic i także, Ja tam zaglądałem no to ty, wyjątek. i z frytkami, to w ogóle kapusta, wszystko dobre, Nie. tak pyszne, że To jest taka kompozycja, to jest naprawdę dobry kebab. te bułki nawet się trochę chowają. I kebab już złożony. Jest, Mari kebab. Ja to wezmę tutaj może z 2-3 gryzy i ja może coś innego sobie zamówię jeszcze. Ale jest różnica między tym za 50 000, a za 35, także tak to wygląda. Mniejszy, zdecydowanie. Zdecydowanie mniejsza, ale dla mnie porcja i tak wystarczająca. Tym Ale bardziej, myśl- że już tamtego pół zjadłam. Myślę, że Szybki ze swoją wieprzowiną w Polsce mógłby mieć tutaj konkurencję. Nie bójcie się eksperymentować i takie rzeczy jak kebab też mogą być dobre i w Wietnamie, i w Polsce, i gdziekolwiek pojedziecie. Także to wyglądało super, cena była dobra, więc to musiało być dobre, bo my jakieś tam doświadczenie mamy, tak nam się przynajmniej wydaje, więc jak ja to zobaczyłem już w dzień, to mówię, będę musiał to spróbować. Nie sądziłem, że my tu wrócimy dzisiaj, ale wróciliśmy i zjedliśmy 2. Tak, nie byłam przekonana. I to mięso jeszcze tak gdzieś Marcin mówi karkówka, może jakieś coś przekładane, a ja tak średnio jedynie kurczak. Tak. Aczkolwiek nie przeszkadzało mi to. Gdzieś tam ja trafiłam na drobne przeszkody. Marcin mówi, że tam nic nie miał, ale ja to jestem wyczulona na jakieś takie właśnie rzeczy, chrząstki, nie wiem, Tak. i tłuszcze. Ale tak generalnie, no to i tak większość zjadłam z tego drugiego kebaba. I była wyczuwalna taka przyprawa 5 smaków, jak się u nas czasami coś tam dodaje, to tutaj te wszystkie smaki były wyczuwalne. Zjedzone, Mari, jeszcze szybka ocena, od 1 do 5, taka googlowska ocena. 4,5. 4,5, superancko. Mi już przy drugim zabrakło trochę bardziej ostrego sosu, bo już ten słodki wjeżdżał. To nie był minus żaden, bo ten kebab w całości jest pyszny, ale lekko ostry jakby był to. A mi został na języku jeszcze właśnie taki posmak lekko ostrego sosu, właśnie z przełamaniem słodkości, ale fajnie, ani nie piecze, nie pali, także się chce nie wiadomo czego teraz napić. Jest tak fajne, zrównoważone po prostu. Dokładnie, a ja czuję taką przyprawę 5 smaków jeszcze, ale patrzcie, tutaj kolejka cały czas, więc ten kebab naprawdę ma tutaj branie. Mari mi jeszcze wspominała, że chce spróbować te bułki, ale patrzcie, jest taka godzina Idę stanąć. wieczorowa. Tak? A jednak, czyli jeszcze spróbujemy bułkę, w kolejce postoimy, zobaczcie, te bułki tak wyglądają. No nie wiem, na którą Mari się zdecydowała, obstawiam, że będzie to ta z czekoladą. Mari już w kolejce. Teraz kolej na nas, ale tutaj jest taki obrót, że kolega cały czas do tego pieca zagląda i każe ludziom czekać. Mari już złożyła zamówienie, czekoladowa i wanilia jednak. Mari nie wytrzymała do pokoju, mieliśmy to zabrać do kawy, a Mari już się wgryzła. O, coś słabo tej wanilii tam, ale jest, tak, tak. Wyczuwalne? Teraz tak, ale smakuje to jak drożdżówka z wanilią, tylko to ciasto jest takie spód jak naleśnik, mięciutki, a góra od jakiegoś ciastka. Mari ma wanilię, ja mam czekoladę z kawą, ale mięciusi, kurde. O. Lekką nutę kawy poczułem, ale jeszcze się nie wgryzłem do końca. Słodka bułka, dobra, jak drożdżówka, tak jak mówiłaś. Przerwę sobie, może gdzieś będzie tutaj. Ładnie się wgryzłeś. Ciepłe nadzienie. Niewyczuwalna czekolada, tylko kawa. O, tak? O, to ja chcę gryzka. Musimy wejść przez kawiarnię do naszego hotelu i otwieramy tutaj drzwi i tutaj jest kawiarnia i dopiero do windy. I co, ja później muszę znowu chyba zaciągnąć? W sensie... Albo się samo zamknie. My już w pokoju wykąpaliśmy się. Zjemy jeszcze te bułki, które nam tutaj zostały. Ja jeszcze Mariki nie próbowałem, więc z chęcią to spróbuję. Wanilię. Twoja słodka w górę. A na ciepło były... Ale to Lepsze. moja lepsza niż twoja. Tak? Twoja No daj. taka To smakuje mało smaku tej wanilii. jak bułka.
Więc dzisiaj miał być odcinek taki spacerowy po Hanoi, a wyszedł kulinarny odcinek, więc w sumie też fajnie, bo popróbowaliśmy trochę smaków, trochę Wietnamu, trochę Turcji, także superancko kebab na koniec, naprawdę strzał w dziesiątkę, także superancko, fajnie zakończony dzień. A jutro szykuje się fajny dzień, jutro Mari ma urodziny, więc od rana coś tam zaplanowane będziemy robić, także życzcie nam miłego dnia i to wszystko w dzisiejszym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to łapeczka w górę, wiecie co macie robić i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć! Pa!